Beatę Machul-Telus i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o dziedzinie, którą się zajmujesz, jaką jest edukacja o genocydzie. Jesteś współredaktorką 2 tutaj widocznych tomów Krwawy cień genocydu, dlatego chciałabym porozmawiać właśnie o tym, jak przekazywać wiedzę o tak trudnych tematach. Sierpień w Centrum Wielokulturowym jest, nazwaliśmy go Miesiącem Pamięci. Wspominamy o różnych ludobójstwach, które miały miejsce i wydaje mi się, że robimy to w taki dosyć instynktowny sposób. Chcemy uczcić pamięć o tych wydarzeniach i w ten sposób dzielić się z ludźmi tą wiedzą, ale wiem, że są efektywniejsze metody nauki o genocydzie. Trudno by było użyć słowa efektywniejsze. Myślę, że jest jakiś konglomerat sposobów uczenia, prawda? O wszystkim. Ale bardzo trudne jest przyswajanie tak zwanej trudnej wiedzy. O czym chciałam pamiętać, żebyśmy my wszyscy pamiętali, to jest to słynne przemówienie profesora Turskiego w Auschwitz. Nie wiem, czy pamiętasz. Ono się odbiło naprawdę szerokim echem, gdzie profesor Turski powiedział takie słynne zdanie, że Auschwitz nie spadło z nieba. I że najsmutniejszym w całej historii znanych nam masakr, rzezi, ludobójstw, jako tego już najwyższego stadium możliwego okrucieństwa człowieka wobec człowieka, jest to, że jego mechanizm jest powtarzalny, jego mechanizm, że tak naprawdę powinien nas ostrzegać już znacznie wcześniej, bo historie, które się zdarzają przed rozpoczęciem tego aktu okrucieństwa największego, zawsze się dzieją tymi samymi krokami, zawsze się zdarzają tak samo, zawsze się zdarzają od nienawistnego języka, zawsze się zaczynają od deprecjonowania i dehumanizowania danej grupy społecznej, tak jak Żydów nazywano szczurami, a w Rwandzie Tutsi karaluchami. I to są rzeczy powtarzalne. U nas mamy czarnuchów, u nas mamy Romów, nie wiem, smolarzy, złodziei itd. Odmawiania im poczucia tej samej godności, którą przypisujemy sobie sami. Czyli to zawsze zaczyna się od wykluczenia, czy po prostu... Zawsze. I zawsze zaczyna się od języka. I to jest najsmutniejsze, że to widzimy teraz. To widzimy teraz w sposób nieprawdopodobny, ponieważ proces informacyjny, proces docierania do nas przyspieszył. W sposób taki, którego nie był sobie w stanie wyobrazić Adolf Hitler, używający tygodnika Der Stürmer i rozdający go na ulicach miast i miasteczek przechodniom za darmo i siejący tam propagandę głównie obrazkową, prawda? Skalę, ale w porównaniu do prawda? Dzisiaj to jest mikroskala. Rwanda to było radio, nienawistne radio, które dzień w dzień, noc w noc nadawało i opowiadało o tym, czego należy się bać i kogo się należy bać i komu należy odmówić prawa do życia tak naprawdę. I co mamy teraz? Teraz mamy internet, w którym jak sobie odpalimy pewne linki, pewne obrazki, to masz przerażającą skalę. Wszystko, tak. Przerażającą skalę. Ja nie mam żadnej odpowiedzi na to, jak taką skalę tej informatyzacji tego języka można zatrzymać. Jak mogę ją sobie tylko wyobrazić w edukowaniu do wybiórczego słuchania, do analizowania tych treści, które się znajdują w internecie i w związku z tym musisz edukować jednocześnie młodych ludzi, ale też edukować nauczycieli, kadrę nauczycielską. I to jest dla mnie kluczem do powszechniejszego zajmowania się tymi problemami. I nie myślę tutaj tylko o edukacji takiej akademickiej stricte, bo to, co tutaj przyniosłam i co chciałam pokazać, wskazać na pewną literaturę. Natomiast ważne są cała masa elementów. Jedno to, co robicie na przykład w centrum, czyli spotkania z młodzieżą, pokazywanie im innych kultur, pokazywanie im i wskazywanie innych ludzi, poznawanie ich z tymi innymi kulturami,
Bo to, co wskazują wszyscy psychologowie, to, że ten kontakt bezpośredni i osobisty z czymś innym, nieznanym, zmienia nasze postawy. Prawda? Więc to, co możecie robić tutaj, to jest wszystko to, co tak naprawdę robicie, bo to są również Mikołajki wielokulturowe. Prawda? Dokładnie. Ja pamiętam, kiedyś zdarzyła nam się taka grupa, która była dosyć niegrzeczna, ale znalazło się tam dosłownie stroje dzieci, które widać, że były zainteresowane. I pamiętam, że wtedy pomyślałam, że nawet dla tej trójki to zawsze są bodźce, nawet jak sami wspominamy własne dzieciństwo, to o tym jakby kim się stajemy decydują takie różne bodźce, to gdzie się znajdziemy, z czym będziemy mogli... Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Zajdę sobie tutaj. Dobrze, chciałam zwrócić uwagę na taki fragment jednej z książek Zrozumieć zagładę, społeczna psychologia Holokaustu. W badaniach nad dziećmi, wspólnie z innymi badaczami, odkryliśmy, że przez zaangażowanie dzieci w zachowania pomocowe, na przykład skłanianie ich do poświęcenia wolnego czasu na przygotowanie zabawek dla dzieci chorych albo ubogich, młodszych swoich kolegów, zwiększamy ich nastawienie do takiego zachowania. A przez analogię krzywdzenie innych powoduje nasilenie tej przemocowości. Tak? Także to są postawy teoretycznie dla nas oczywiste, prawda? W takim monolicie polsko-kulturowym Warszawa może odbiega już troszeczkę od tego schematu, ale generalnie nie jesteśmy zbytnią mieszanką, taką różnorodną. Nie, jesteśmy mamy kontaktów. takim jednolitym społeczeństwem. Więc bardzo trudno jest o ten kontakt z tą innością, chociażby etniczną, religijną, no może inaczej jak się pojedzie na Podlasie, tak, ale tutaj nie mamy tego kontaktu. W związku z tym te obawy są dość czasem naturalne. No niestety w momencie, kiedy one przychodzą w postawę niechęci, a to jest stereotyp na przykład we wszystkich zajęciach, które zdarzało mi się prowadzić z różnymi grupami społecznymi, tak silnie negatywny stereotyp Roma w Polsce albo stereotyp Araba w Polsce, nacechowany absolutnie zawsze pejoratywnie. We wszystkich rankingach, jak zobaczysz badań społecznych opinii w stosunku do innych narodowości, oni tam zawsze przodują od końca, tak, jeśli mogę tak to powiedzieć, w tej negatywnym nastawieniu naszym, no to zaczynam się zawsze zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego, kurczę, ja nie wiem, no może znam 3 osoby, obracając się w takim środowisku, prawda? Może znam 3 osoby, 4-5 arabskiego pochodzenia, tak? Wszystkie są akurat znakomite i wykształcone i nic złego nie mogę ich powiedzieć. No, tak. Ja kiedyś, jak byłam młodsza i dowiedziałam się w ogóle, czym jest generalizacja i tak strasznie mi się to nie spodobało, to trafiłam na takie bardzo trafne zdanie, żeby zawsze kierować się własnym doświadczeniem. I też sprawdziło mi się to w życiu, kiedy słyszałam jakieś niepochlebne rzeczy mówione o innych ludziach, o grupach z reguły społecznych. To zawsze pytałam o to, ale jakie ty masz z tym doświadczenie? I często okazywało się, że albo to doświadczenie jest właśnie żadne, stąd to się brało, albo było znikome, albo było wręcz pozytywne, ale trudno się było do tego przyznać. Okej, ale to jest też zawodnicze. Pamiętaj, że to doświadczenie może być negatywne. Oczywiście, I tu masz, nie wiem, to Romowie jest okradli mnie, prawda, skok, na Kazimierzu, prawda? Nieznany. I koniec. I się okazuje, że to nie była jedna pani Romka, która jest wykwalifikowaną złodziejką akurat na tym terenie, tylko po prostu są to Romowie en masse, bo Romowie kradną, prawda? I ten stereotyp to jest bardzo łatwo przyswoić. On jest bardzo łatwo przyswojony i bardzo trudno redukowalny. Czy jesteśmy w stanie